Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób, znaczy jakie to są problemy, które organizacje mają z rolami, czy definiując rolę u siebie. No i co z tym zrobić, bo jak zapewne wszyscy się domyślamy, jakieś pomysły powinny tutaj paść i jakieś pomysły w zanadrzu mamy. No skoro organizacje sobie radzą do dzisiaj z, z tym, no to pewnie jakieś metody już powstały. No i to będzie chyba nasz taki temat przewodni. No to może od takiego prostego pytania zacznijmy, Paweł. Jakie są problemy z rolami? W sensie, co to te organizacje mają za trudności, że w ogóle postanowiliśmy cały odcinek o tym zrobić? Problemy są, jest ich wiele tak naprawdę. Mogę się posłużyć przykładem z niedawna. Widziałem w takiej organizacji taką sytuację, że była pewna transformacja do frameworka, jakim jest SAFe. I w związku z tym wszystkie te role, które były w organizacjach, oczywiście się zmieniły. No i klasycznie przychodzi firma z zewnątrz, firma doradcza, mówi to jest to, teraz to jest ten proces, to są te role, wszystko teraz powinniście podporządkować pod ten proces i te role. No i oczywiście ludzie próbują jakoś się w to wpasować, próbują znaleźć to tak naprawdę, co robili wcześniej i zmapować to do tych nowych ról, które ktoś im przypisał i gdzieś tam powstaje jakiś taki Frankenstein hybryda, ludzie się zastanawiają, no ale dobra, no to nie robiłem, robiłem coś takiego, nie wiem, teraz nie ma tego nigdzie w żadnej roli, to co to znaczy, że nie mam tego robić już? Powstają takie jakby ślepe punkty, białe plamy na tej mapie odpowiedzialności czy decyzyjności. Co więcej, to jest realny przykład. Po No, jakichś 2 latach przychodzi kolejna firma konsultingowa i mówi: Nie, nie, no, no nie, to teraz nie nowy zestaw. safe. Nie, nie safe. No, Nowy zestaw, nowy Agile Blueprint i tam są znowu inne role. I nagle okazuje się, że taki realny przykład. Jest sobie Delivery Manager, który dba o to, żeby powiązać różne powiedzmy outputy z różnych zespołów, tak żeby to wszystko się zgrało i pomaga zespołom się dogadać, ustalić jakieś standardy i tak dalej. I nagle się okazuje, że nie ma już tej roli. I co więcej, to wszystko jest rozdzielane po różnych tribach, no i teraz jest wielkie poszukiwanie, do jakiej roli dopasować to, co ten człowiek robił i robił, bo było potrzebne, żeby to robić akurat. No, jakby nie rozstrzygamy, czy to można było automatyzować, czy zespoły się mogły dogazywać. mhm. Nie, no była praca, która była No, była zmapowana do jakaś jakiejś robota do roli. zrobienia. Tak Mhm. jest. I teraz nagle, no nie ma tego. I teraz wielkie zastanawianie się, czy można nagiąć, czy można coś zmienić. No nie, no bo to jest przecież ogólny firmowy blueprint, który no ktoś ogłosił. Uznany standard uznany standard na świecie, to jest też jedno z moich ulubionych stwierdzeń w Tak. organizacjach. No i po prostu praca, która była wcześniej zmapowana, działa się, teraz nie ma jej gdzie zmapować i trzeba ją robić jak pokątnie, tak jakby. I to się dzieje, kiedy na przykład wdrażamy coś od góry, nie próbując zmapować tej pracy, która się dzieje do ról, tylko odgórnie standaryzujemy wszystko i oczywiście wychodzą takie rzeczy, że później się ludzie zastanawiają, czy ja to jeszcze mam nadal robić, może nie, może ktoś inny się tym zajmie, no ale ktoś, kto wdrożył ten z góry, ten standard, najczęściej nie porozmawiał z tymi ludźmi na dole, co kto tam robi i co się dzieje, co jest potrzebne faktycznie, tylko okej, macie, tutaj jest moje. Czy No, widziałeś ja coś ci takiego powiem, kiedyś? tak, i myślę, że to jest częsty case. Jeszcze druga rzecz, która mi chodzi tak po głowie, jak słyszę tę historię, no to pytanie, bo naturalną sytuacją jest to, że jak odgórnie nadajemy pewien standard, no to powinniśmy też umożliwić jakby jego dostosowanie do organizacji. No w sensie mam nadzieję, że nie mówimy tu o sytuacji tak, że ktoś tak naiwnie po prostu zakłada, że jak sobie tam kupi na zewnątrz jakiś framework, to mu to wszystko podpasuje do jego organizacji. Tak? Więc
No dobra, nie wiem, może, nie? Ale wiesz o co chodzi, że jakby to jest w takim razie pewien paradoks, bo ja w wielu organizacjach widzę coś, że organizacje z jednej strony myślą, że Jezu, jesteśmy tak wyjątkowe, to żadnej innej nie ma organizacji takiej jak my, nikt nie ma takich problemów jak my, u nas wszystkie problemy musimy dostosować sobie wszystkie rozwiązania musimy dostosować specyficznie do nas, bo my jesteśmy tacy specyficzni, wyjątkowi i w tym jest ziarenko prawdy dla jasności, każda firma jest wyjątkowa, tak? To z drugiej strony jakby owszem, no wiele firm ma te same problemy. No ja pracując z wieloma firmami w swoim życiu, jakby jestem w stanie wymyślić 5 kategorii problemów, które najczęściej się pojawiają, bo po prostu każda firma ma problem, nie wiem, z obliczeniem, ile pracy w toku powinna przyjąć, z synchronizacją między zespołami i tak dalej, nie? No i teraz jakby to jest dla mnie paradoks, czy w takim razie w takiej sytuacji nie można go uzupełnić? No to kumam, bierzemy blueprint, bo tam sobie wymyśliliśmy, że taki chcemy, macie tutaj, teraz się musicie podzielić w taki i taki sposób, to no ale jak nagle pojawia się jakaś odpowiedzialność, która tam była i której tam, nie wiem, Safe nie przewidział, że w naszej organizacji to trzeba specjalnego człowieka, który tam wcześniej z KNF-em rozmawiał albo wcześniej, nie wiem, ustalał jakieś szczegóły z jakimś tam dostawcą, tak? No i Safe nie przewidział roli dogadywacza z dostawcą, nie? Mhm. No i teraz jakby, czy nie można douzupełnić tego w takich rolach? Albo jakoś, nie wiem, czy Safe nie definiuje, ja nie znam Safe'a dla jasności, bo może nie w takich szczegółach, żeby powiedzieć, jakie są opcje dostosowywania Safe'a do szczególnych, wyjątkowych wymagań organizacji. No ale właśnie, nie można dopisać? No, moim zdaniem można i wręcz trzeba. To No, znaczy, jeśli używamy jakiegoś frameworku, no to chociażby tak jak jest w Scrumie, nie? Czyli mamy w Scrumie przepisane kilka ról, ale tak naprawdę to, co się dzieje wokół, no jest do ustalenia przez organizację, czyli to jest jakby taki dużo lżejszy framework pod tym względem, jeśli chodzi o rolę. Tak samo Kanban jest taką metodą, gdzie jest no, kilka tych ról powiedzmy zasugerowanych, a można opracowywać swoje własne. No i moim zdaniem trzeba dlatego, że tylko dlatego, że coś nie wpasowuje się w jakiś standard albo framework, nie znaczy, że ta praca nie jest potrzebna w danym momencie. I możemy się na przykład zgadzać lub nie. Ja na przykład niekoniecznie jestem fanem różnego rodzaju takich właśnie menadżerów, którzy spinają jakąś grupę, nie wiem, w albo sensie ich takich ról, które zajmują się stricte koordynacją. koordynacją tego, Tak. żeby odpowiedni ludzie ze sobą gadali. No to myślę, że też się mogę pod tym podpisać, że no, no No, dobra, no rozumiem, nie no. jestem fanem takich koordynatorów projektów i tak dalej. No i jednocześnie, jeśli ta praca faktycznie się dzieje i przychodzimy do organizacji, albo no, jest ta rzeczywistość, w której ta rola faktycznie jest potrzebna, bo jeszcze nie zadziały się jakieś mechanizmy i zmiany procesów, które by tą rolę może zmieniły, albo te odpowiedzialności rozproszyły po jakichś innych rolach czy zespołach, no to nie możemy walczyć z rzeczywistością. To jest fakt, że to się dzieje i w związku z tym samym zmienieniem roli, albo zabraniem tego, albo przemodelowaniem nie zmienimy tych zachowań. Dopiero w momencie, kiedy te zmiany ról i procesów będą szły równolegle, no to wtedy ma to sens, bo wtedy jakby praca podąża za tym, co jest opisane w roli, czyli zmiany w tych zachowaniach i procesach i nawykach dzieją się równolegle i w takim razie mapujemy to do nowych ról, bo faktycznie zmienia nam się rzeczywistość. I to jest ciekawe to, co mówisz, bo ja sobie kojarzę, teraz możemy zdefiniować nie kolejny taki problem, który się zdarza w organizacji. On jest troszkę nawet bardziej generyczny niż sama kwestia ról, ale dotyczy również ról, że organizacje często zakładają, że jak na jakiejś tam prezentacji podpisanej przez zarząd na specjalnym posiedzeniu zarządu ktoś uchwali, że teraz mamy takie role i takie rzeczy będziemy takie odpowiedzialności będziemy w nich mieć i teraz tak wygląda nasz proces, to już jest proces, który mamy. Nie? Co jest totalną bzdurą, bo jakby proces, który mamy, to jest ten proces, który się dzieje. Nie? I on może być lepiej lub gorzej opisany tym jakimś dokumentem. Ja nie mam nic przeciwko dokumentowaniu
istniejącego procesu, ale znowu naiwnością jest dla mnie zakładać, że jak opiszemy coś w dokumentacji, to od razu już się tam później zadzieje w rzeczywistości. No jakby niestety widzę, że wiele organizacji wciąż wierzy w taką iluzję, że tam jak ktoś to opisze, to się później magicznie samo zadzieje. Więc tu myślę, że możemy postawić taki pierwszy ten punkt, jakie są problemy z rolami specyficznie dla tej roli, że myślimy, że mamy taką rolę, bo żeśmy sobie ją w PowerPoincie opisali. Tak. Jeszcze i nawiążę tylko jeden taki przykład naprawdę, który mi uderzył, No. jakby do tego się wpasowuje, nie? Że znowu w innej organizacji jest zmiana władz, jest transformacja i przy okazji przychodzi nowy jakby dyrektor danego działu i mówi, no w mojej poprzedniej firmie to byli tech leadzi. Tu nie ma tech leadów. Trzeba tech leadów mieć. To już jest postanowione. Ja chcę mieć tech leadów, nie? Jakby tuż przed tą decyzją była jakaś tam dyskusja na temat, jak zmapować to, co się dzieje i liderzy zespołów to byli ludzie w różnych rolach, tak jakby liderzy jakichś obszarów, domen i tak dalej, przynieśli, spotkali się, zmapowali te odpowiedzialności, które są między nimi. Zmapowali, co się dzieje, jakie są rzeczy między nimi robione. I przynieśli taką propozycję. Proszę, tutaj mamy to przedstawione, to, co faktycznie się teraz dzieje. Mhm. Nie. Nie. Muszą być tech leadzi, bo jest to mój standard. I to jest właśnie to, że jakby próbujemy zmieniać rzeczywistość po prostu jednym pociągnięciem długopisa. Znaczy, no, teoretycznie to tak prawo działa, nie? I potrafię sobie wyobrazić, że jak jest prawo, które da się wyegzekwować, na przykład, nie wiem, nie wchodząc już w aspekty polityczne, ale jak zmieniamy prawo podatkowe w jakimś kraju, na przykład w takiej Polsce, no to potrafię sobie wyobrazić, że wszyscy się dostosują, czy chcą, czy nie chcą. I czy to prawo jest mądrzejsze, czy głupsze, to się wszyscy dostosują, no bo jakby ryzykują dużo, nie? Problem jest taki, że w organizacjach to często, zwłaszcza w obszarze ról, to jest nieegzekwowalne. No bo jakby no, próba rozliczania za to, kto co robi, w jaki sposób i tak dalej, no to jest strasznie męczące zajęcie. W sensie prościej jest ułożyć wszystko w taki sposób, żeby odpowiedni ludzie, którzy chcą daną rzecz robić albo już wcześniej tą rzecz robili, żeby nadal mogli ją robić, nie? Niż po prostu stworzenie teraz na papierze jakiegoś wyobrażenia, a później pilnowanie w całej firmie, żeby ludzie to robili. Najbardziej patologiczny przykład, jaki widziałem w takiej sytuacji, to jest wtedy, kiedy powstaje jakaś rola taka, no nie chcę powiedzieć koordynatorska, bo to już jest jakby jeszcze level dalej w stronę wielkiego zła, że pojawia się taka rola, w której odpowiedzialnością jest pilnowanie, żeby wszyscy byli compliant z procesem, który w ogóle jakby nie pasuje na przykład do organizacji. Nie? To już jest taki level hard, jak organizacji bardzo, bardzo zależy na tym, żeby bezsensowny proces zaczął działać, to wtedy się tworzy takie role. I tutaj, żeby powiedzieć też prosto, no to widywałem sytuację, gdzie to wręcz przybierało formę taką, że po prostu no, braliśmy Scrum Mastera jakby z misją pod tytułem teraz masz tutaj zmienić, obojętnie czy to ma sens, czy nie. Więc jakby, żeby też nie powiedzieć, że teraz, w sensie, że w każdym modelu można zrobić patologię. Nie? I tutaj też jasno sobie powiedzmy, że to, że tam mamy agile w nazwie i bliżej nam do tego, no to też tutaj też widywałem sytuacje takie, gdzie coś było, na przykład Scrum nie pasował do zespołu, ale mimo wszystko był tam wciskany kolanem tylko i wyłącznie dlatego, że że ktoś tam podjął decyzję, że teraz będziemy wszyscy skramować. Nie? Ja bym na razie zaparkował jakby pójście No. w tą drogę właśnie tego pilnowania tego procesu i może przeszedłem do To tego... ról, wróćmy. Tak, wrócił do ról i takim kolejnym obszarem, w którym widzę problem jest to, że
już o tym też rozmawialiśmy w odcinku o delegowaniu, że jest ten rozdźwięk między wykonywaniem a decyzyjnością. Czyli tworzy się role, które mają na przykład dużo odpowiedzialności, czy właściwie ktoś może ich pociągnąć do odpowiedzialności, ale na przykład nie mają decyzji. Czyli, że wykonują, są odpowiedzialni za coś, ale tak naprawdę nie mają decyzji, bo ta decyzja jest podejmowana przez kogoś innego i oni cały czas muszą w trakcie swojej pracy się pytać, ok, dobre jest, tak? Teraz jest ok? No i dużo mają tej na sobie presję, żeby to wykonywać, ale z drugiej strony tak naprawdę ktoś decyzję podejmuje gdzieś indziej, w jakiejś innej roli, ale z kolei też są takie sytuacje, gdzie właśnie są role, które mają dużą decyzyjność, ale mało tej odpowiedzialności, żeby follow-upować te decyzje, czyli jakby żyć z konsekwencjami tych decyzji. Czyli po prostu widziałem wiele takich sytuacji, że jest jakiś właśnie, nie wiem, menadżer średniego, wyższego szczebla i to tylko są rzeczy do podpisania, tak? Tylko okej, tu klepnę, dobra. Coś tam zaakceptowałem, nie? Ale ktoś inny będzie żył z konsekwencjami tej decyzji. Ja po prostu najwyżej podejmę jakąś następną decyzję. Jeśli ta decyzja się okaże nie taka, no to wtedy zdeleguję rozwiązanie tego problemu do kogoś, kto jest gdzieś indziej, nie? Więc to jest No i problem, który widzę. to jest też coś, co rozmawialiśmy w którymś z pierwszych odcinków. Tak, zdaje się, że O delegowaniu. o delegowaniu. No i no to może tylko nawiążemy tutaj do tego, że jakby często ta skośność relacji polega, czy buduje tę trudność, nie? Że jak w skośnej, bardzo skośnej relacji, gdzie ktoś jest hierarchicznie dużo wyżej nad kimś innym, no to bardzo łatwo stworzyć sobie takie warunki, że skoro ja jestem wyżej, to ja sobie wezmę dużo decyzyjności, mało odpowiedzialności, no i zamieniamy się trochę w to, że ja jestem tym taki, co tam pokazuje palcem, co ty masz robić, nie? A ty jesteś tym, co to ma wykonać, nie? No i to tworzy podstawową patologię, że jak się uda, no to zawsze mogę powiedzieć, że jestem super, taki pomysł wymyśliłem, a jak się nie uda, to zawsze mogę powiedzieć, że źle go wykonałeś. Nie? Dlaczego? No bo po mojej stronie jest bardzo dużo decyzyjności, więc ja decyduję, co jest sukcesem i ja decyduję, co jest jakby co uznamy za dobre wykonanie albo złe wykonanie i tak dalej. No i to jest jeden z takich podstawowych problemów, który idzie razem z hierarchiami. Znaczy, nie chcę teraz powiedzieć, że tam hierarchie są złe czy coś w tym stylu, ale jakby bardzo trzeba na to uważać. Jak mamy strukturę hierarchiczną, to trzeba pilnować, żeby tam możliwie jak najmniej tej skośności było, no bo to tworzy po drugiej stronie niemoc. Mi się kojarzy taka sytuacja i to jest też odpowiedź na pytanie, jak zbadać, że ktoś znalazł się po tej stronie, gdzie ma mało decyzyjności, dużo odpowiedzialności. Zadać, w sensie widziałem takie sytuacje, że ktoś przychodzi na przykład tam do kierownika liniowego, mówi: słuchaj, rozumiem, że przyszła taka decyzja i tam powiedz, tylko czy zdajesz sobie sprawę, że w tej naszej sytuacji tutaj to jest totalny bezsens. Zobacz, ja ci to wszystko tutaj wytłumaczę i no, ty rozumiesz naszą sytuację, więc jesteśmy w stanie na podstawie tego zrozumieć, że nie wiem, tam wdrożenie tego czy tamtego po prostu tutaj nie ma sensu. Nie? No i jak ktoś mówi: tak, rozumiem, że to nie ma sensu, ale muszę tak zrobić, bo nie wiem, taki jest proces, bo takie jest coś tam i tak dalej, to znaczy, że decyzyjność jest poza nim jakby i że jego rola w całym tym procesie ogranicza się po prostu do wykonania czyjegoś polecenia, czy jakiegoś innego polecenia. Tak. Mhm. No, smutna sytuacja, bo często uniemożliwia dostosowanie do tego, co firma naprawdę potrzebuje. Nie? Tak. Jednocześnie też nie tworzy jakiegoś ownershipu za tą zmianę. No, widziałem wiele zmian w dużych organizacjach, gdzie przychodzi kierownik liniowy, mówi: słuchajcie, ja wiem, że to jest bez sensu, wiem, że się przy tym narobimy, ale po prostu musimy to zrobić, bo nie wiem, ta matka korporacja bardzo potrzebuje, nie? No Tak. i wszyscy robimy, cały zespół robi bezsensowną pracę, chociaż na plakatach mamy wyklejone, że naszą podstawową wartością jest generowanie wartości dla naszych klientów, nie? To już nawet jakby pomijając nawet te wartości takiej tej motywacji, zaangażowania i tak dalej, ja bym powiedział, że tu też wchodzą w grę po prostu pieniądze. W sensie to jest strata pieniędzy, kiedy jest taka sytuacja, dlatego że jest dodatkowy narzut
czasu potrzebny na konsultowanie tych decyzji, na to, żeby wydawać te rozkazy i je wykonywać. Jest zawsze ten lag taki komunikacyjny i upewnienie się, czy na pewno, czy później jeszcze kontrola jest i tak dalej, więc jakby to jest strata pieniędzy po prostu, które organizacje Znaczy ten wydają, czas, a myślą, że dzięki temu mają lepiej. no bo wiesz, druga sprawa jest taka, że jak ktoś jest dyrektorem, to na pewno podejmuje lepsze decyzje niż tam zwykły kierownik, nie? Em, się oczywiście śmieję z tego, No, że tak jest, bo oczywiście nie jest, tak? W sensie wielu, o ile nawet jeśli ktoś może mieć większe na takim stanowisku, większe doświadczenie i tak dalej, to w wielu przypadkach po prostu nie zna kontekstu tego, w którym występuje dany zespół, no i to mu uniemożliwia podjęcie dobrej decyzji. Nie? Więc dobra. naiwnością jest wierzyć, że na przykład zarządy są w stanie podejmować dobre decyzje, które mają swoje konsekwencje na poziomie zespołu, bo oni tam w ogóle jakby nie widzą tego, co tam się dzieje, nie? Ten, Coś zaczyna. Tak, ten temat, przypominam sobie, że właśnie w tym odcinku o delegacji i hierarchii, czyli jeden było o hierarchii, drugi było o delegacji. Myślę, że jeśli chcecie, drodzy słuchacze, więcej jeszcze o tych naszych rozważaniach, to tam znajdziecie. I ja bym chciał przejść do kolejnego takiego, może takiej pary problemów. Jeden wynika trochę z drugiego. Czyli No. z jednej strony jest to, że problemem jest, że identyfikujemy się tak ze swoimi rolami mocno, że stają się dla nas takimi stanowiskami, mocno się trzymamy do tego i jeśli jest jakieś zagrożenie dla naszej roli, czyli nie wiem, oddanie odpowiedzialności albo nie wiem, rozczłonkowanie tej roli, albo zmiana tej roli, zmiana nazwy nawet, to czujemy się zagrożeni, bo tak mocno się zidentyfikowaliśmy z tym i zastanawiamy się, czy nadal będziemy potrzebni, czy będziemy mogli robić to, co robiliśmy i tak dalej. Jest mnóstwo z tej niepewności. A to z kolei wynika, mam wrażenie, z tego, że te nasze role są takie duże. Nie to, że są dobrze opisane, ale po prostu one jakby sama nazwa jest tak gdzieś w środowisku ugruntowana, nie wiem, Scrum Master, Product Manager, nie wiem, Engineering Manager i tak dalej, że jakby sama ta nazwa już taki bagaż ze sobą niesie, że to jest taka wielka rola, która wydaje się niepodzielna, wydaje się definiująca, wydaje się takim wręcz stanowiskiem, że jak już jestem tym, no to już jest po prostu to, kim jestem, nie? Czyli ja się utożsamiam ze swoją rolą, zamiast po prostu rola mogłaby być tylko jakimś fragmentem pracy, którą wykonuję, to jestem już ja. To jest moje stanowisko, status i tak dalej. No i to też pewnie prowadzi do wielu takich sytuacji, w których trudno jest na przykład, znaczy znowu bardzo konkretne przykłady, bardzo konkretny przykład sytuacji, której wielokrotnie byłem świadkiem, jest ktoś, kto ma w swoim zakresie odpowiedzialności dużo, sam już czuje, że nie ogarnia, że już nie chce i nie wiem, tam idzie i mówi: ja już nie chcę, zabierzcie trochę więcej, zabierzcie ze mnie trochę tej odpowiedzialności i tak dalej, nie? Co się kończy tym, że na przykład, nie wiem, firma zatrudnia kogoś obok, kto część tych odpowiedzialności może przejąć, ale przez brak klarowności tego, co jest do przejęcia i tak dalej, no to na przykład te dwie osoby tkwią przez długie miesiące w takim stanie trochę, że oddam odpowiedzialność, ale w sumie może oddam bez decyzyjności, albo może oddam, ale będę kontrybuował jednak do tamtego i to jest taki nierozwiązywalny problem, nie? Że z jednej strony, znaczy rozwiązywalny poprzez klarowne dogadanie tego, jakie odpowiedzialności gdzie i co jeszcze najlepiej przed zatrudnieniem, ale widziałem wiele takich sytuacji, gdzie po prostu trudno jest komuś oddać coś, co dotychczas robił, nie? Chociaż mu może nawet ciąży i może nawet ma sens to oddać i może nawet otwarcie o tym rozmawiamy, że jest sens to oddać, to oddanie jakiegoś kawałka swojej roli tak po prostu, żeby teraz ktoś inny to robił, jest trudne i to jest też trudne w kontekście, to znowu nawiązanie do odcinka o delegowaniu, często jak kierownik jakiś czy przełożony deleguje jakąś pracę w dół hierarchii, to tam też podobny problem występuje. No i znowu tu myślę, że tam odcinek o hierarchiach i odcinek o odpowiedzialności troszkę może więcej wskazać. No dobra, to czy to jest wszystko?
No bo pewnie nie, no to Ostatni problemu problem. byśmy- No to dawaj. Ostatni problem. E, Ostatnio opowiadałem tą historię na szkoleniu na Agile by Example, tej grupie szkoleniowej, gdzie robiłem właśnie warsztat z mapowania i delegowania odpowiedzialności i decyzyjności. I tutaj pokazałem taką historię, że byłem w takim projekcie w Software House, był Scrum Master, ja, Project Manager i PMO i zaczęliśmy sobie wchodzić trochę na palce. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy za bardzo, kto za co odpowiada, czy metryki tu, czy spotkania tu, a z klientem kto negocjuje i tak dalej. Stworzyliśmy sobie taką tabelkę rzeczy, które to idzie do tej roli, to idzie do tej roli i tam było, nie wiem, może z 5 takich obszarów, te 3 role, więc w sumie dało się to łatwo pomapować. No i żyliśmy sobie z tym, czasem wracaliśmy do tej tabelki, no i później gdzieś tam padł pomysł, żeby tą tabelkę rozszerzyć o wszystkie role. Chapter leadów, team leadów, tech leadów, test leadów, jakichś release managerów, UX-ów, deweloperów, testerów i tak dalej. Wszystkich. I ta tabelka miała wtedy, nie wiem, obszarów chyba z 30, ról było chyba z 10 albo i więcej. No i w momencie, kiedy ja już skończyłem tą tabelkę, i to jeszcze w formie takiej racji, żeby to zmapować, to już było nieaktualne. W sensie stworzenie tego dokumentu najczęściej jest takim opus magnum kogoś, wtedy było moim. I na tym się kończy. W sensie widziałem już dziesiątki stron na Confluencie, na jakichś Google Docsach i tak dalej, opisujące te połączenia z tych ról, które miały tam, nie wiem, kilka miesięcy, kilka lat. To umiera. Problem jest taki, że nie rozmawiamy w organizacjach o tym, jak się zmieniają połączenia między rolami i w ogóle jak się zmieniają te role, jak się zmieniają ich codzienne czynności, które one wykonują, obszary, w których działają, decyzje, które podejmują. I to jest też jeden z takich głównych problemów, dlaczego te role są takie, opierają się na takiej też, no tej wiedzy plemiennej, że jak mam taki tytuł tej roli, no to nie wiem, jestem team leadem, to muszę się opiekować zespołem. Co to znaczy? Nie wiadomo, ale no ja muszę mieć to wszystko w głowie, muszę mieć to wszystko upakowane i nie da się tego podzielić, bo tylko ja wiem, jak to robić i tyle. To może dodajmy do tego, tak chciałbym podkreślić w tym, co powiedziałeś, że tam nie było o tym, żeby nie opisywać, bo się zdezaktualizuje, tylko o tym, żeby opisywać i aktualizować. Bo innym odcieniem tego problemu jest sytuacja taka, gdzie to jest oczywiście nieopisane w ogóle, no i wtedy pojawia się jakby taki problem, że de facto decyzyjność mają ci, którzy mają odwagę podejmować decyzje, tak? Niekoniecznie ci, którzy powinni podejmować tę decyzję, albo niekoniecznie ci, którzy nie wiem, którzy nawet chcą podejmować te decyzje, tylko ci, którzy wierzą, że mogą, tak? I to nie zawsze jest spójne z tym, jak to może wyglądać, żeby było skuteczne. No, znowu z takich przykładów widziałem, nieklarowność ról doprowadza do tego, że ludzie nie wiedzą, czy mogą podjąć tą decyzję, czy nie. No i tutaj chyba już też w którymś z odcinków mówiliśmy o tym, ale to doprowadza do takiej sytuacji, że lądujemy w trochę takim świecie, w którym jakby wpadamy w jakiś taki młynek, gdzie musimy zaprosić teraz wszystkich, którzy potencjalnie myślę, że mogliby zawetować tą moją decyzję, żeby ich zapytać, czy oni przypadkiem nie mają, nie chcą coś tutaj zmienić w tej mojej decyzji, no bo ja nie wiem, czy to moja decyzja, czy czyja decyzja, więc nie chcę jej podejmować sam, nie chcę brać odpowiedzialności za to, no bo ktoś tam się może zburzyć, że jednak to jego decyzja była, a nie moja i tak dalej. I tu nawet jeśli w wyniku takiego procesu, w którym tam zaprosimy wszystkich, każdego uwzględnimy, porozmawiamy z każdym, powstanie może nawet troszeczkę lepsza decyzja, co wcale nie jest takie częste, ale no, może się zdarzyć, to i tak jakby koszt związany z tym, z całą organizacją tego, żeby ją podjąć, jest I zwykle tak opóźnieniem. duży i opóźnieniem, że jest zwykle tak duży, że się nie opłaca organizacji.
że czasami prościej byłoby podjąć tą decyzję, powiedzieć: dobra, no to jakby zaczynamy z tym, później się zobaczy, no i nawet jeśli ktoś inny ma do tej decyzji jakiś żal, to najwyżej się to skoryguje, nie? To w wielu przypadkach będzie łatwiej pójść tą ścieżką. No i to tak trochę mi się kojarzy z holakracją też, jakby łatwiej jest pójść tą ścieżką, niż teraz organizować w dużej organizacji, gdzie wszyscy mają zapchane kalendarze, zwłaszcza osoby decyzyjne mają zapchane kalendarze i teraz, no, żeby tam kupić ołówki do firmy, to trzeba tam spotkać 5 dyrektorów i zrobić z nimi spotkanie, wyjaśnić na prezentacji, dlaczego ołówki są dla nas ważne i w jaki Tak, tak. sposób usprawnią naszą pracę i na sam koniec zrobić wielkie głosowanie i w ogóle najlepiej jeszcze jakiegoś facylitatora do tego zwołać, żeby nam tutaj voting zaproponował i tak dalej. No i jakby można się tak bawić, tylko to jest po prostu nieskuteczne. No tak, to o modelach decyzyjnych może jeszcze kiedyś powiemy sobie. Dla mnie To jest zwinność temat. organizacyjna to jest dążenie do takiej sytuacji, zapewnienie takiej przestrzeni, że te decyzje, które podejmujemy, są na tyle małe i przez to ten feedback jest krótki, ta pętla jest krótka, w związku z tym te decyzje niosą ze sobą mniejsze zagrożenie, mniejsze ryzyko i tak dalej, więc jakby odważamy się je podejmować też nie na wysokim poziomie, tylko też na niskim poziomie, no i jakby to jest dla mnie zwinność organizacyjna, nie? I wtedy dużo prościej jest delegować tą decyzyjność, bo ludzie się mniej obawiają, bo te decyzje są mniejsze, ich horyzont czasowy jest krótszy i tak dalej, nie? No No dobra, dobra, to co, to przejdziemy co z tym zrobić? do rozwiązań, tak? No dla mnie, mi się zawsze podoba takie podejście kanbanowe w tym obszarze, czyli zaczynaj z tym, co masz, szanuj istniejące role i to jest coś, czego ja też musiałem się nauczyć. Ja też miałem taki etap w swojej karierze, w swoim życiu, że walczyłem z tym. Okej, są jakieś role, nie, ja po prostu chcę zmienić. Ja chcę, żeby było wspaniale, idealnie, nie wiem, skramowo albo turkusowo i niech to będzie rozwiązane tak raz a porządnie. Później zmieniłem to podejście. Zacznijmy z tym, co mamy i tak jak już wspomniałem wcześniej, mapujmy to, co się dzieje, zmieniajmy procesy, zmieniajmy role, niech to idzie ręka w rękę. Jak to robić? Ja mam taki sposób, który ostatnio też właśnie i na tym warsztacie przedstawiałem i opisałem to też na blogu jakiś czas temu, więc też załączę linka do tego. To jest taki sposób też, jak zaczyna się pracę nad transformacją do holakracji. To jest, bierze się jakiś obszar pracy, na przykład, nie wiem, product development, jakiś software pipeline, albo jakieś, nie wiem, myślenie strategiczne o firmie, albo marketing, albo sprzedaż i tak dalej. No i wypisuje się, jakie aktywności się dzieją w tym obszarze. Można też alternatywnie zrobić, też ciekawy sposób jest zrobienie value stream mappingu najpierw, czyli takiego przepływu wartości i sprawdzenia, najpierw ustalenia, czym jest ta wartość w naszym systemie, ale później jakby kolejne stadia przepływu tej wartości, kolejne stany można opisać jakimiś procesami, można opisać, co powinno się zadziać z tym przedmiotem, żeby przesunął się do następnego stanu, nie? W związku z tym już nam powstaje jakaś jakby lista aktywności, rzeczy do zrobienia, nie? Czyli można podejść jakby tak liniowo, można podejść taką chmurą, jakby stworzyć sobie wypisać te aktywności. No i faktycznie mapujemy to, co się dzieje w systemie. Nie to, co chcielibyśmy, żeby się działo, albo wyobraziliśmy sobie z innej organizacji, tylko po prostu robimy snapshot rzeczywistości. I to jest pierwszy Tak, krok. tutaj myślę, że warto dodać, mówiąc aktywności, to nie chodzi tylko o to, co ja zrobię, ale też o to na przykład, jakiego rodzaju decyzje podejmuję. Zgadza się. Tak. W sensie, żebyśmy to też jasno podkreślili, że to nie jest tylko o tym, że tam, nie wiem, wysyłam coś tam gdzieś tam, albo że robię, przychodzę na takie spotkanie, ale również o tym, jakie tam decyzje w moim zakresie odpowiedzialności są. Czyli jakie powinienem podejmować na podstawie, no to tam wchodząc głębiej, to pewnie można powiedzieć jeszcze na podstawie jakich danych,
i tak dalej, ale jakby te decyzje to też jest jakby część odpowiedzialności, którą niesiemy razem z rolami. Tak, zdecydowanie. Ja to robię tak, że na jednych, powiedzmy, karteczkach na przykład wypisujemy te aktywności, czy ja to nazywam odpowiedzialności po prostu. To są takie regularne czynności, które robimy. To jest trochę też w holokracji, w opisie roli to się nazywa accountability po prostu, czyli to jest taka czynność, którą regularnie robię. Coś takiego, co po prostu pokazuje innym, czego mogą się spodziewać ode mnie w tej roli. A druga część to są te decyzje i tych decyzji zwykle jest mniej trochę i one nie zawsze są równo rozłożone, że tak powiem, a jednocześnie ja pilnuję tego, żeby te decyzje w tej wstępnym jakby mapowaniu później tych karteczek do ról zawsze były przy jednej roli. Żeby to nie było tak, że decyzja jest nagle gdzieś pomiędzy albo w kilku rolach ta sama decyzja. Dlaczego? Jak myślisz, dlaczego? No bo znowu, jeśli rozłożymy odpowiedzialność na wiele ról, to ci ludzie będą musieli się zsynchronizować, nie będzie jasności wobec tego, kto ma decyzję podjąć. Myślę, że to też warto dodać troszkę no bo to w sumie nasze doświadczenia z organizacji, w której pracowaliśmy wspólnie. Natomiast warto dodać do tego, że postawienie odpowiedzialności za decyzję w jednej konkretnej roli nie oznacza, że ten ktoś nie może porozmawiać z innymi na temat swojej decyzji. Tak. I to jest swoją drogą klasyczny przykład w wielu organizacjach. Akurat tu już teraz nie mówię o firmie, w której razem pracowaliśmy. Natomiast klasyczny case w wielu organizacjach to jest na przykład dział prawny i i jakiś development. Czyli development na przykład potrzebuje, czy tam product owner w produkcie potrzebuje podjąć jakąś decyzję, w związku z czym pyta działu prawnego. No i teraz pytanie, jak tę odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy można coś zrobić, czy nie można coś zrobić, jak jest rozłożona pomiędzy product ownera a dział prawny. I teraz w wielu organizacjach będzie rozłożona tak trochę porówno. Czyli product owner chce, ale bez prawnego nie może, albo prawny decyduje, czy może, czy nie może. No i teraz tak, prawny nie może takiej decyzji sam podjąć, no bo nie zna produktu, nie wie, czy to ma sens, czy nie, czy to jest biznesowo uzasadnione, czy nie, czy jakkolwiek. Nie? Product owner też samodzielnie, no to może mieć problem z określeniem na przykład, jakie ryzyka prawne się wiążą z podjęciem takiej czy innej decyzji, czy to jest ryzykowne, czy nie, no bo może nie mieć kompetencji prawniczych, normalna rzecz. Nie? No i teraz jeśli zostawimy to na takim poziomie, to prawdopodobnie będzie tak, że tam może nikt nie chcieć wziąć odpowiedzialności za podjęcie tej decyzji, albo wszyscy będą chcieli troszkę wziąć odpowiedzialność za podjęcie tej decyzji, będą mieli dwie różne. Nie? Natomiast jak klarownie sobie postawimy na przykład, że to jest product owner, który może podjąć tą decyzję, ale no, powinien, jeśli chce, jeśli jednocześnie też ponosi konsekwencje tej decyzji, tak, to powinien to skonsultować. No i wtedy jakby na przykład dział prawny może być w roli takiego eksperta, w której product owner przychodzi, mówi: słuchajcie, powiedzcie mi, z jakimi to konsekwencjami się wiąże, czym my ryzykujemy, czym my jako organizacja ryzykujemy, że wdrożymy to czy tamto, czy to jest ryzykowne, czy nie jest ryzykowne, z jakiego poziomu i tak dalej. Weźcie mi to, wytłumaczcie tak, żebym mógł podjąć moją decyzję. Nie? I wtedy mamy bardzo jasno powiedziane, kto jaką decyzję podejmuje i nie ma wątpliwości co do tego, że na przykład product owner powinien tą decyzję podjąć. Nie? Natomiast to nie wyklucza udziału 5 innych działów, które on może chcieć skonsultować. Super, że to pokazałeś, no bo właśnie to są te odcienie szarości, czyli jakby na początku przy mapowaniu dajemy decyzję jakby w jednym miejscu, ok, i teraz żeby przedstawić to odcienie szarości jest kilka sposobów. Jednym ze sposobów, które ja używam, to jest Delegation Poker z Managementu 3.0, że jeśli chcemy się przyjrzeć i tak wiesz, taką lupę przyłożyć do jakiejś decyzji, która jest taka dosyć złożona, tak jak ty pokazałeś w tym przykładzie, no to możemy to umieścić na tej skali Delegation Pokera, na tych, powiedzmy, w którymś z tych 7 stanów, z wyjątkiem tego 4. stanu, który jest pomiędzy, typu
to jest ten stan agree, czyli że znowu dyskutujemy, dopóki się nie zgodzimy. Ja nie używam tego stanu. Zawsze to musi być albo 3 w tą, albo w 3 w tą. I na przykład jak mamy stan pod tytułem że consult, czyli że masz w tym stanie decyzję, to znaczy, że nawet jeśli to jest twoja decyzja, to twoim zadaniem jest skonsultować to. I można na przykład dać, nie wiem, jakieś strzałki, że to musi być skonsultowane z tym działem, nie? I każdą decyzję w ten sposób można zmapować. W holokracji z kolei jest coś takiego jak policy. To jest taka zasada, którą można spisać, taki jakby opis jakiegoś procesu, że na przykład dana rola przy podjęciu takiej decyzji konkretnej musi na przykład zasięgnąć rady innej jakiejś roli, albo na przykład sprawdzić jakieś dane, albo coś takiego. Czyli jakby można spisać taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że musisz pewne kroki podjąć, jeśli chcesz podjąć tą decyzję konkretną w tej roli swojej. Czyli można tak jakby właśnie spisać to do określenia tego procesu decyzyjnego. No właśnie, no mamy, czyli tak mamy mapowanie, mamy później te decyzje i mamy, tym kolejnym krokiem jest, ja to robię zwykle, jest jakieś takie wyłonienie się obszarów pewnych decyzji, grup takich, no i na końcu możemy tworzyć role, które tymi decyzjami i tymi odpowiedzialnościami / aktywnościami się zajmują. I można albo na przykład tworzyć własne role, nazywać je, albo można użyć już istniejących ról i po prostu jakoś tylko pozmieniać te, że jakby nazwa zostaje tej roli, ale zmieniają się to, co jest pod spodem, ten opis tej roli, nie? No i tak naprawdę jedyne, co zostaje do zrobienia, to jest rozpropagować to oraz uaktualniać, nie? No i tutaj znowu propagacja, jeśli trzymamy się wciąż założenia, że takie role powstają w oparciu o konkretne działania, które ludzie podejmują, no to tych działań, te działania już same w sobie, żeby je spisać, trzeba zaangażować tych ludzi, którzy je wykonują, więc propagacja pod tym względem będzie też zwykle o tyle łatwiejsza, że to nie będą jakieś odleciane od rzeczywistości rzeczy, tak, tylko faktycznie coś, co ludzie widzieli, że się, no, że jest to jakaś decyzja podejmowana na jakimś spotkaniu, albo że jest to jakaś aktywność podejmowana w trakcie pracy, dlatego że no sami ją podejmują teraz, albo sami widzieli, że ktoś wcześniej ją podejmował, albo sami też ją wręcz wpisali do tego zakresu. Więc znowu nie mamy tej takiej sytuacji, że ktoś dostaje listę i mówi: a co to jest? A co to znaczy, że ja teraz będę robił to czy tamto? Nie? Bo jakby bo to, co tam jest napisane, powstało w oparciu o rzeczywistość, która się dzieje, a nie w oparciu o wymysł, który gdzieś ktoś kiedyś miał, nawet jeśli był sensowny. No. No, najczęściej w tych warsztatach zmapowania tych aktywności i decyzyjności biorą też właśnie ci ludzie, którzy pracują w tym obszarze. To się nie bierze znikąd. To nie jest tak, że nie wiem, przychodzę do menadżera danego działu i on mi wszystko robi. To jest raczej taka aktywność wspólna. Angażujemy tych ludzi, no i wtedy opór jest dużo mniejszy. Tak. No i myślę, że już mówiliśmy o tym, ale warto podkreślić to jeszcze raz, że jeśli, bo znowu tak z praktycznych przykładów, jak to może działać, jeśli role nie żyją, jeśli role nie są aktualizowane, w sensie naiwnością jest myśleć, że jesteśmy w stanie usiąść dzisiaj i zdefiniować takie role, żeby do końca życia tej organizacji one trwały. Tak? Co więcej, naiwnością jest myśleć, że dzisiaj zdefiniujemy takie role, które będą aktualne przez najbliższy rok. To też jest naiwność, powiedzmy sobie wprost. No i teraz jakby jeśli mamy organizację, która ma ambicje się zmieniać do tego, co rynek potrzebuje, do tego, co się dzieje, to powinno działać. Tak? W sensie jakby po pierwsze w ogóle możliwość dodefiniowywania swoich ról powinna być zdelegowana w sensie zdelegowana tam, gdzie można te decyzje podejmować. Już nie chcę teraz mówić, że na ludzi pełniących te role, no bo to pewnie jest o tym troszkę, ale tak, żeby można to było łatwo zmienić. No i praktyczny przykład, który mi się kojarzy, że jeśli na przykład, nie wiem, role są definiowane przez HR gdzieś tam w ogóle w zakątkach organizacji, do której nikt
której nikt nigdy nie widział, nie? I później przysyłane w formie prezentacji, no to nie ma szans, żeby były aktualizowane. Nawet jeśli ludzie widzą, że rola nie przystaje do tego, co robimy, to ścieżka do teraz, żeby tam znaleźć kogoś odpowiedzialnego za to, żeby móc to teraz zaktualizować, zmienić, dopisać i tak dalej, jest zwykle tak długa, że po prostu prościej jest zacząć robić to inaczej po swojemu, albo jakoś obchodzić, albo cokolwiek takiego, niż jakby wracać do tego. No i tworzy system, który przestaje być klarowny, no bo nie mamy jasno spisanych odpowiedzialności, więc ludzie nie są w stanie, więc ludzie muszą polegać na tym, co tam między sobą ustalili, a to wiadomo, że jest takie nie do końca klarowne. No i lądujemy w tym, co już mówiliśmy, że nie wiemy, za co ja jestem odpowiedzialny, bo Zdzisiek pełniący tą samą rolę co ja jest za to, ale oni się tam umówili na to, a my się tu nie umawialiśmy, w związku z czym nie wiemy i tak dalej, nie? No, tak może być. No to jest taka jedna z tych ciemniejszych stron tego mapowania, tego tak lokalnie. Jest to, na przykład w Holokracji było tak, pamiętam, że utonęliśmy w ilości tych ról. Każda rola mogła być nazwana dowolnie. Nie wiem, czyściciel backlogu, ogarniacz klienta, no mnóstwo. I to faktycznie były takie role, po prostu można było zaszaleć, tak? Z czasem jednak powinien być taki mechanizm samoczyszczący się, czyli usuwamy te role, które są niepotrzebne, zaczyna się standaryzacja trochę nazw między różnymi obszarami, więc ja bym po prostu zaufał temu systemowi, ewentualnie trochę, nie wiem, popatrzył na to z góry i zobaczył, co tutaj się dzieje. I też jest kwestia tego, jak trzymać później tą strukturę, jakby opisy tych ról. Są narzędzia takie dedykowane właśnie dla holokratycznych frameworków jak Glassfrog czy Hola Spirit i to jest są super narzędzia do tego, żeby te role jakby opisywać i trzymać. Z drugiej strony, nie wiem, takie proste rzeczy jak chociażby Miro czy Mural też można tam umieścić jakieś takie role na mniejszą skalę. Na przykład ja też pracuję na mniejszą skalę z mniejszymi firmami, no i tam sobie trzymamy te rzeczy rozpisane, po prostu taka chmura tych ról, zależności i to sobie co jakiś czas wracamy do tego, nie? Można to trzymać gdzieś w Confluencach i tak dalej, no ale jakby warunek jest jeden, to musi żyć. To musi być co jakiś czas, wracać do tego musimy. W Holokracji znowu jest takie spotkanie do tego dedykowane, nazywa się Governance, gdzie właśnie przeglądamy te role i te struktury regularnie. W innych frameworkach to pewnie od transformacji do transformacji. Jedna rzecz, która mi się jeszcze skojarzyła, że wszystko to, o czym mówimy, no to mówimy w kontekście organizacji, ale oczywiście to jest do zastosowania również lokalnie. Czy potrafię sobie wyobrazić, że nawet w organizacji, która ma jakieś tam, nie wiem, zdefiniowane bądź totalnie niezdefiniowane role, jesteśmy w stanie wejść jakby w jakiś lokalny kontekst i przynajmniej pomóc ludziom w ramach jednego zespołu, na przykład ustalić sobie, kto za co odpowiada, kto jaką odpowiedzialność na siebie bierze, kto jaką decyzyjność ma. I to już tam może pomóc. To jest jedna z tych rzeczy, które nawet zrobione lokalnie może jakby bardzo pomóc i jakby wyeliminować pewien problem, który może dotychczas występować. Nie? Zwłaszcza w takich miejscach, gdzie na przykład zatrudniamy kogoś, kto zaczyna pełnić nową rolę lokalnie w danym systemie. Super. Tak? Czyli I wtedy... No, przykład taki, który mi chodzi po głowie, no to nie wiem, mieliśmy kiedyś jakiegoś takiego starszego dewelopera, teraz nie wiem, tam został naszym menadżerem, albo generalnie nie wiem, coś tam się zmieniło, przyszedł ktoś nowy jako tam tech lead czy cokolwiek takiego, no i teraz co on robi? Jakby jakie odpowiedzialności on przejmuje od tego naszego kolegi, który właśnie tam przeszedł do innej roli, które zostają z tamtym i tak dalej, nawet żeby to jakkolwiek pasowało zespołowi, w sensie takim, żeby znaleźć tam taki zakres odpowiedzialności, który będzie po prostu klarowny, to ta klarowność, która z niego wynika, już jest dużą wartością. Także było Super. jasno nazwane, o tym decydujesz, a o tym decyduje, nie wiem, tam zespół, a o tym decyduje ktoś tam jeszcze, nie? Ja bym powiedział, że nawet to pozwala uniknąć tych sytuacji, gdzie mówimy, ok, o tym decyduje zespół.
Zespół, czyli kto i w jaki sposób. No, można właśnie to lokalnie sobie rozpisać. Można mieć kilka takich samych ról, czyli, nie wiem, deweloper, tester, ale można mieć też konkretne role, czyli na przykład, yy, nie wiem, yy, automatyzer testów na przykład, nie? I czy jakiś właśnie, nie wiem, ktoś, kto o czymś konkretnym decyduje, ma jakiś obszar. No i można to sprecyzować w zespole także i wtedy unikamy też tej takiej sytuacji, gdzie ktoś przychodzi z zewnątrz i mówi, no ciągle słyszę, że ten zespół decyduje, ale dla mnie to jest, jak wszyscy są odpowiedzialni, to nikt nie jest odpowiedzialny. A mówimy, ok, mamy tutaj to rozpisane dokładnie, że są decyzje, które może podjąć każdy w zespole, a są decyzje, które może podjąć tylko konkretna rola. I chyba zacząłem podsumowywać nasz odcinek. No to lećmy podsumowaniem w takim razie. Podsumowanie. Ja wyciągam z tego to, że ten temat mnie pasjonuje mocno. To jest jakby niekończąca się praca. Ja to uwielbiam naprawdę. Ten system zależności i patrzenie na to, jak te role i jak cała ta struktura wpływa na tą zwinność, na tą zdolność organizacji do szybkiego eksperymentowania, szybkich decyzji. No i że są z tym problemy, które sobie organizacje same tak naprawdę stwarzają poprzez różne systemy narzucania tego z góry, te wielkie transformacje, próba dopasowania, jakby zmieniania rzeczywistości po prostu przez zmianę zapisów. I biorę z tego to, że da się mimo wszystko robić to lepiej poprzez mapowanie tej rzeczywistości, mapowanie tej pracy, która się dzieje, mapowanie tych decyzji i dostosowywanie tego do tej rzeczywistości i później zmienianie tego wraz z tym, jak zmienia się proces i zmienia się sposób pracy organizacji, zmieniamy coś, usprawniamy i wtedy te role i odpowiedzialności też się zmieniają. No i to biorę ze sobą. Mnie zawsze zaskakuje, i to jest swoją drogą taki dobry papierek lakmusowy podczas pracy z organizacją czy w jakimś zespole. Bardzo często jak zadaję pytanie, to kto jest odpowiedzialny za podjęcie tej decyzji, to jakby okazuje się, że nie ma klarownej odpowiedzi. To jest pytanie, które bardzo często zadaję i bardzo warto zadawać, bo ono ujawnia de facto to, że mamy problem z dookreśleniem roli. To jest jedna z rzeczy. No i tu druga z rzeczy, która mi też teraz się jeszcze skojarzyła, że no nie zaczynajmy, tak podsumowując, nie zaczynajmy ról od nazwisk. Bo to jest też chyba coś takiego, co się często wydarza, czyli że jakby rozpoczynamy, tam jest Zdzichu, robimy reorganizację, a Zdzichu jest z nami wystarczająco długo, że przydałoby mu się dać jakąś rolę. To wymyślmy coś takiego, żeby dobrze pasowało, ale żeby mu nie dać za dużo decyzyjności, bo wiemy, że on się na menadżera nie bardzo nadaje na przykład, nie? No i to jakby śmieszne konstrukty z tego powstają później, więc jakby zaczynając, ja sobie zabieram przede wszystkim to, żeby zaczynać od rzeczywistości, którą mamy. Tak. Nawet jeśli ta rzeczywistość polega na tym, że nie mamy tego zdefiniowanego i musimy sobie zdefiniować. Nie? I przeżyć ten troszeczkę ból, że no dobra, to kto tutaj teraz podejmuje decyzję na ten temat. No i druga rzecz to taka, że jakby najgorsza sytuacja, która może się zdarzyć, no to wtedy, kiedy ktoś trzyma tą decyzyjność w taki sposób, że na przykład nie ma czasu podejmować decyzji, bo nie wiem, dużo decyzyjności trzyma, a jednocześnie nie chce tego dalej oddać. No i to jest wtedy jakby dużo trudniejszy problem do rozwiązania i zwykle dotykający już jakby systemu jako całości, czyli w jaki sposób my w tej organizacji delegujemy odpowiedzialność. Nie? I jak to działa. Wtedy to już jest problem bardziej organizacyjny niż lokalny. No dobrze. To zapraszamy serdecznie do nas, jeśli chcecie porozmawiać o dodefiniowaniu ról. Chętnie pogadamy na ten temat. Chętnie też pogadamy na ten temat przy okazji jakiegoś spotkania. To czasami jesteśmy na jakichś wydarzeniach, więc do zobaczenia. No i co? I jesteśmy na LinkedInie, więc jak coś, to łapcie nas. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej, hej.